Cześć! Właśnie przygotowaliśmy się, już spakowani jesteśmy. Ruszamy zaraz na Warsaw Wood Tech Expo w Centrum Ptak w Nadarzynie. Jedziemy oglądać, co ciekawego będą wystawcy przedstawiać. A może i coś będziemy mieli okazję dogadać już. Może coś nam wpadnie w oko na przyszłość naszej stolarni, rozwoju naszej stolarni i coraz to nowych i większych projektów. Zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, co ciekawego. Zobaczymy, czy nazwa Wood będzie rzeczywiście związana z Wood, a nie tylko większość z płyty. Czy będzie jakikolwiek wybór, czy będziemy mogli coś tego typu zobaczyć. Może jacyś wystawcy z produktami, może jakieś inspiracje ciekawe dla nas. No zobaczymy. Mamy duże oczekiwania, duże nadzieje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, bo to też nasze pierwsze targi tego typu. Jeszcze na takich nie byliśmy, więc nie wiemy, czego się spodziewać, jakie mieć oczekiwania, co będziemy mogli tam zobaczyć tak naprawdę. No, mamy spore wymagania chyba. Chcielibyśmy jak Zobaczymy. najwięcej rzeczy zobaczyć, jak najwięcej rzeczy podotykać. No, zobaczymy, co tam będzie. Tak, przede wszystkim obejrzeć maszyny z bliska, które nas najbardziej interesują, a też może i jakieś ciekawostki lub też udogodnienia do pracy w stolarni i dla klientów przede wszystkim. Więc Tak. zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Tak jest.
opcja najdłuższego wózka. Nie ma tutaj. No właśnie chciałem 2,5 metrowy, żeby to znajdzie. O, dodatkowa krótka przykładnica 800 montowana bezpośrednio na stole. A uchwyt do rozcinania tarcicy jest do dokupienia? Przystawka. No. Tak. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing Chciałem ją pomacać w that końcu. we're all screwed. No tylko, że trzeba by akumulatory wymienić, to jest problem. Roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss. Jesteśmy już po targach. Mamy piękną niedzielę. Parę dni po naszym odwiedzeniu targów w Nadarzynie. Więc pora przedstawić jakieś podsumowanie. Jakieś przemyślenia, tak. Co nam się podobało, co nam się nie podobało. Z czego jesteśmy zadowoleni. Z czego trochę mniej. Tak, a trochę tego jest, bo jednak spędziliśmy ładnych parę godzin na targach. Zakładaliśmy sobie o wiele krótszy czas, że tam spędzimy, bo myśleliśmy, że zwiedzimy wszystko 2-3 godzinki i koniec. Już po sprawie. Tak, a tu wyszło, że z jednym z przedstawicieli, którzy byli obecni na targach, spędziliśmy prawie 3 godziny rozmawiając i ustalając, ale o tym opowiemy za chwilę. Więc teraz po kolei zacznijmy. O, żurawie. O, 5. Na pewno wiele dały do myślenia te targi, wiele pomogły w myśleniu o tym, w jakim kierunku zmierza ta branża przede wszystkim, bo jednak mimo nazwy Wood większość i dystrybutorów, którzy byli, i przedstawicieli handlowych, wystawców była nastawiona na produkcję z płyty meblowej, nie drewnianą. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił
zupełnie przypadkowo trafiliśmy na stoisko Pallet Cut. Palette Cut, gdzie no nie spodziewałem się, że program może być tak rozbudowany, a jednocześnie tak intuicyjny w obsłudze. Taki prosty, dopasowany zarówno do stolarza, który oferuje produkt klientowi, ale i też dla klienta, tak żeby klient mógł zobaczyć, co tak naprawdę my temu klientowi przygotowaliśmy, jaki mamy na niego plan. Tak, i pokazanie mu gotowej wizualizacji tego, jak będzie konkretny produkt wyglądał w jego przestrzeni, bo można tam wszystko zaprogramować. I jak oglądaliśmy na przykład projekt schodów, no to dla mnie to było genialne rozwiązanie, bo nie dość, że klient dostaje wizualizację w swoim pomieszczeniu, to jeszcze ja z strony na dobrą sprawę produkcji mam rozrysowane wszystko dokładnie co do milimetra, a nawet nie pamiętam do której części milimetra mówił przedstawiciel, że można sobie ustawić rozkrój, czy nawet kąty, pod jakimi wycinać w przypadku na przykład schodów zabiegowych. Więc to gigantyczne wrażenie na mnie zrobiło. A więc myślę, że na pewno w przyszłości będziemy musieli o tym rozwiązaniu pomyśleć ze względu na atrakcyjność produktu, który tworzymy. I jednocześnie duże ułatwienie też dla klienta, bo nie każdy klient będzie miał taką wyobraźnię przestrzenną na dobrą sprawę. Tego, co z drewna można uzyskać, no bo drewno to jest dosyć plastyczny materiał i on praktycznie w każdym wnętrzu, w każdej aranżacji może wyglądać inaczej. Zwiedziliśmy całe targi. Obeszliśmy, no chyba żadnego stoiska nie pominęliśmy. I ja na pewno bardzo chciałem dotrzeć do stoiska firmy Craft Drew, która zaczynała na dobrą sprawę od pras do klejenia drewna, a teraz ma tak szeroki wybór, że każdy coś dla siebie u nich znajdzie. Więc mogłem zobaczyć na żywo produkty ich, co mnie bardzo, bardzo ciekawiło. Bardzo chciałem zobaczyć ich przede wszystkim wózek nożycowy, jak działa, jak się zachowuje, czy dużo jest tego machania przy podnoszeniu, opuszczaniu go, czy to dość płynnie działa. Więc mogliśmy się o tym przekonać. Zobaczyliśmy też ich najnowszą prasę, też ciekawe rozwiązania, a też mam nadzieję, że z czasem prasa od nich pojawi się u nas w stolarni. Tak samo jak i ten wózek. Mieli takie obłożenie, że nie było chwili, żeby porozmawiać, ale myślę, że to... Co obejrzałeś, to twoje. Tak, to co mnie interesowało, to zobaczyłem. I to, co chciałem sprawdzić, też poznałem. Z maszyn do obróbki drewna było bardzo mało stanowisk, bardzo mało produktów w ogóle. Jednak większość była nastawiona na tą produkcję płyty. Centra obróbcze są wykorzystywane w drewnie, ale... Mega zaawansowane, jak my tam właśnie oglądaliśmy te całe linie, te taśmy produkcyjne. Ogromne wrażenie to robiło. Ta automatyzacja, to jak mało człowieka tam jest potrzebne, żeby to w ogóle funkcjonowało. Mega. Tak, na początku ta linia do zbijania palet, prawda? Automat full. Świetne to wyglądało. Więc tą automatyzację było widać na każdym kroku. Nawet same plotery CNC, które były na dobrą sprawę automatyczne, bo miały nawet podajniki do płyt. Więc też widać ten rozwój technologiczny. Co tam dalej ciekawego było? Obejrzeliśmy stoisko Sturmer maszyny. Pooglądaliśmy sobie strugarki i piły od Holzkrafta. Ale jednak nie zrobiły na mnie wrażenia. Przy strugarkach myślałem, że ten wał spiralny u nich jest trochę inaczej rozwiązany. Więc też te nożyki takie wielkie, to na pewno szybciej będzie się tępić. Jednak w przypadku Feldera to o wiele lepiej wyglądało. Wyglądały zdecydowanie porządniej. Porządniej. I te rozwiązania trochę inne. Co jeszcze oglądaliśmy? A bardzo ciekawe stoisko było to z drewnem egzotycznym. Tak, ono było nie dość, że świetne. piękne drewno, to Tak. piękne blaty porobione, to jeszcze te panele ścienne, jak to wyglądało. A lampy to już w ogóle. Ale jeszcze bardzo fajnie wyglądały u nich te krzesła ze stołem, ten zestaw.
Tak. To świetnie to wyglądało. Też widać, że stoisko mieli bardzo, bardzo oblegane. Tam bardzo duży tłum. Mieliśmy problem, żeby dla was coś nagrać, żeby się wcisnąć w tą szparę między ludźmi. No ale no te egzotyki przepiękne. Tak, bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Widać tam kupę pracy w obróbkę tego przede wszystkim. Chociaż też widać było, że pozostawiali na przykład otwory po robalach w stole, więc też tak. No właśnie, tylko ciekawe, czy to był stół taki pod projekt dla klienta, czy bardziej prezentacja koloru Pewnie drewna. prezentacja, bo tam różnych gatunków egzotycznych mieli parę ładnych sztuk. Więc stoisko mega ciekawe. Bardzo prawdopodobne, że wypali współpraca z jedną z firm, która się wystawiała z meblami z Malezji. Są ich dystrybutorem, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że zajmują się m.in. sprzedażą tarcicy. I jesionowej, dębowej mają, więc też czekam na maila z ofertą. Zobaczymy, może się uda dogadać. I będziemy zamawiać drewno. Nie będzie trzeba jeździć po to drewno, tylko będzie przychodził pewny, suchy towar, że nie będę musiał się martwić o to, czy klientowi coś się stanie z tym drewnem po jakimś czasie, czy nie. A tutaj jednak ta pewność jest zawsze ważna i bardzo istotna przy produkcji. Co ciekawego jeszcze oglądaliśmy? Na pewno jeszcze kleje oglądaliśmy nasze ulubione lakiery, Chemikala. Tak, i dowiadywaliśmy się od razu o możliwość katalogu z kolorami Bates, żebyście mieli łatwiejszy wybór. Żebym mógł wam pokazać próbnik w kolorze, nie kupując wszystkich Bates, Tak. żeby przygotować to we własnym zakresie. Więc chłopaki zapewnili, że jak tylko się pojawi, to mój przedstawiciel dorzuci mi do paczuszki przy zamówieniu. I będziemy oglądać, co ciekawego. No też spory wybór właśnie nawet na tych frontach, co mieli pomalowane. Tak. Te kolory pastelowe bardzo ładnie wyglądały. Pastelowe, ale też i te ciemne. Te No tak, głębokie takie. Te głębokie kolory. Też bardzo ładnie to wyglądało. Więc zobaczymy. No na pewno dalej będziemy z nimi współpracować w zakresie lakierów. Bo jak do tej pory chyba jeden z najlepszych lakierów, z który korzystałem. I też nie ma z nim żadnych problemów. Tak, no bardzo oklejniarek i takich rzeczy było pełno, ale no to już nie nasza branża zupełnie, no bo w płytę się jednak nie bawimy i nie będziemy się bawić. To nie jest nasz cel, nasz target, więc nie interesowało nas to. Skupiliśmy się głównie na maszynach i akcesoriach do obróbki drewna, właśnie na stoisku z rakolem, klejem, którego używam. Mogliśmy poznać ich nowy produkt, który od razu przedstawiciel powiedział, żebym nie rezygnował z tego, który mam, bo jest lepszy niż ten, co jest nowym produktem. Więc też bardzo widać dobre to podejście do klienta, że no też wiedzą, co się używa, czego oczekuje. A ja w przypadku klejenia twardego drewna No, przede musisz wszystkim mieć pewność. muszę mieć pewność, że to nie puści ten klej. A takie zastanawianie się potem, to nie ma sensu. Więc tu bardzo, bardzo ciekawie i dobre, moim zdaniem bardzo dobre podejście rzeczowe do klienta. Wszystko od razu wyłożone. Tak, że- no bez owijania w bawełnę. Tak, nie ma ściemniania po prostu, że super produkt, a potem się okaże. I najgorsze, że to nie okaże się u mnie, tylko okaże się u klienta No, z moim dokładnie. produktem. Więc nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. No i co, przechodzimy chyba do najważniejszego tego wszystkiego. Tak, do gwoździa programu, który Tak jak na początku. przyciągnął Tak. naszą uwagę. Na początku mówiliśmy, że na jednym ze stoisk spędziliśmy prawie 3 godziny. I to tak na dobrą sprawę rozciągnęło naszą wizytę na targach. No mianowicie stoisko marki Felder. Można było obejrzeć ich zarówno najwyższą półkę, jak i podmarkę Hammer. To jest ich niższa półka, przeznaczona do małych warsztatów stolarskich. No i tu możemy się na dobrą sprawę skupić, bo nad marką Hammer poświęciliśmy najwięcej czasu. Prawie 2 godziny spędziliśmy z naszym przedstawicielem regionalnym, Patrykiem, który starał się wyczuć nasze potrzeby,
ale również doradzić. Ja swoją wizję już miałem maszyn, które będę chciał zamówić. Nie byłem przekonany do tego, czy to na pewno będzie marka Felder, bo jednak stawiałem na belgijskiego Roblanda, ale okazało się, że raz, że go nie zobaczyłem na żywo, to też na pewno swoje doprowadziło do tego, że znalazłem się, jak to się mówi w branży stolarskiej, monopoliście na polskim rynku, czyli Felderze. Więc przygotowaliśmy na dobrą sprawę całą konfigurację zarówno strugarko-grubościówki, która pojawi się w naszej nowej stolarni, oraz w przyszłości, mam nadzieję, też pilarko-frezarki, która też bardzo dobre wrażenie zrobiła, bo mogłem ją dotknąć, mogłem zobaczyć, jak działa i zadać wiele pytań przedstawicielowi. No ale też dzięki temu zmieniłeś tak swoje priorytety, bo najpierw byłeś nastawiony przecież na tą frezarko-pilarkę, to była twoja podstawa. Po rozmowie, po długich naradach jednak zmieniliśmy front, że jednak strugarko-grubościówka będzie pierwszym zakupem. Tak, no to też racja, bo jednak to, co mamy w tej chwili, no, na dłuższą metę jest za słabe do obróbki większych ilości. Tak jak to coraz częściej się zdarza, czy też nawet większego zbierania materiałów w przypadku grubościówki. Więc tutaj Patryk przygotował wszystko profesjonalnie przede wszystkim. Cała maszyna, jedna zarówno jak i druga, skonfigurowana, mimo że to nie był zakup. Mogliśmy od razu zamówić na targach, ale to nie był ten moment, bo nie mamy po prostu gdzie tego wstawić, a te maszyny jednak zajmują trochę miejsca. Tutaj już dalej czekamy na koparkę, bo się miała przyjechać w zeszłym tygodniu, a jednak się okazało, że się popsuła i czekamy, aż finalnie przyjedzie i będzie można zacząć pierwsze rzeczy robić. Pierwsza łopata zostanie wbita w Tak, ziemię. nie no, łopatę to już wbiłem dawno, jak wykopywałem krzaki. Więc czekamy na to. No i czekamy, żeby na dobrą sprawę już skonfigurowaną maszynę po prostu zamówić. Tutaj już wszystko mamy gotowe, aczkolwiek jak wróciłem do domu, jeszcze o 2 rzeczach sobie przypomniałem, które koniecznie bym chciał mieć od razu w maszynie. W przypadku pilarki, bo przy strugarce akurat już mamy wszystko omówione, więc tylko postawimy budynek, zamkniemy wszystko i na dobrą sprawę będziemy kombinować z prądem, żeby był, bo bez tego no niestety nie da rady. Z tego nie zaczniemy, co byśmy bardzo chcieli. Więc teraz najważniejszy temat, czyli co wymyśliłem na dobrą sprawę, bo przy strugarsko-grubościówce zarówno opcją było to, żeby był wskaźnik zegarowy do wysokości przy grubościówce, co też no, dużo ułatwi pracę i przyspieszy, nie będzie trzeba patrzeć na podziałkę, która jest, tylko wszystko na czujniku zegarowym, więc to też będzie dołożone do konfiguracji. Dokładamy przedłużenie stołów do grubościówki. Też zawsze, no tak jak ja głównie pracuję sam, będzie to dla mnie wygodniejsze, bo nie będę musiał przy każdej przepuszczonej lameli biegać na drugą stronę, tylko puszczę sobie parę przez grubościówkę i dopiero pójdę je odbiorę i potem znowu parę. No to już nie będzie tak jak w naszej obecnej strugarko-grubościówce, to tam będzie wszystko równo wychodzić. Więc też to będzie inaczej. No i najważniejsze, wał spiralny z nożykami. To jakość strugania, jaka wychodzi po tych nożykach, jest naprawdę mega. Jest dużo mniej szlifowania potem. Więc praktycznie od nowości to myślę, że nawet nie będzie trzeba szlifować niektórych elementów. Więc też dużo to przyspieszy naszą pracę. I z tego co pamiętam to tyle w przypadku strugarko-grubościówki. No, chyba Bo tam tu najmniej najmniej było. Tu najgorzej było przy pilarko-frezarce, bo tu powstały 2 strony A4 rzeczy, które zarówno są i które ja chcę jeszcze dołożyć. Bo to co od razu Patryk powiedział, że musimy zamówić wymienne wrzeciono, żeby była taka opcja, bo jeżeli tego nie zamówimy, to będziemy mieli stałe wrzeciono w frezarce i nie będziemy mogli nic innego niż frezy 30 mm na otwór 30 mm stosować.
Więc od razu będziemy mieli w opcji wymienione to, że będzie wymienne wrzeciona. Na dobrą sprawę szybko wymienne, bo to jest system Feldera. Więc też będziemy mogli frezy trzpieniowe stosować, jak dokupimy odpowiednie wrzeciono. Bo od razu go nie dokładaliśmy do konfiguracji. Tutaj na pewno dochodzi również przedłużenie stołu, pilarki i no frezarki, no to praktycznie to samo będzie, więc też będzie wydłużony. Najdłuższy możliwy wózek w tej konfiguracji był 2050 mm, więc taki też wybraliśmy. Silnik tak samo najmocniejszy, bo to 4 kW, zarówno do frezarki 4 kW, jak i drugi silnik 4 kW do pilarki. Tutaj mamy tarczę maksymalnie 315 mm, chyba że będziemy chcieli pracować z podcinaczem, co też jest taka opcja, to wtedy będziemy mieli podcinacz plus druga tarcza 250 mm. Z dodatkowych rzeczy na pewno przedłużenie do ramienia wysięgnika przy stole formatowym. Tak samo do dołożenia. Oraz, co ważne przy frezarce dla mnie, przy powtarzalnych elementach będziemy mieli posuw mechaniczny składany, więc też nie będzie zajmował miejsca, nie będzie wystawał nigdzie nad pilarkę czy frezarkę, tylko wszystko będzie można schować pod spód na dobrą sprawę z przodu, bo się złoży na ramieniu. Też specjalny adapter do tego dołożony. Powinieneś Tak. wyjść z litanią. Tak, całe kartki powinienem wziąć i mieć. To na pewno właśnie to, co zapomnieliśmy, czyli uchwyt do rozcinania tarcicy, do brzegowania oraz docisk mimośrodowy, który też będzie nam na pewno potrzebny. To dużo ułatwi pracę i też bezpieczeństwo jednak, bo jak ścisnę dociskiem, to nie będę musiał nigdzie blisko tarczy trzymać palców i nawet w razie jakby wyrwało czy wyskoczyło, co przy drewnie się zdarza, nie będę miał nigdzie blisko rąk, więc będzie to pewne mojego bezpieczeństwa. No a w przyszłości myślę też pracowników. Tyle chyba z maszyn. A resztę będziecie oglądać, jak do nas przyjadą. Co mam nadzieję w przypadku strugarko-grubościówki już całkiem niedługo. Na pewno w tym roku. Oby tak było. Jeszcze zobaczymy, ile czasu Felderowi zajmie wyprodukowanie. No teraz Tak. ten czas oczekiwania nie był zbyt długi, Nie bo był, to bo- było 1,5 miesiąca. Tak, teraz w tej chwili było 1,5 miesiąca, więc ciekawe, jak będą zamówienia spływać. I czasy, bo też trochę czasu zajmuje sam transport, bo to bezpośrednio z Austrii do nas jedzie, więc też chwila. Potem jeszcze do 2 tygodni czekania na serwisanta, który uruchomi nam maszynę, przygotuje wszystko, no i co najważniejsze ustawi. To podsumowując, targi, no, mało drewna, mało maszyn do obróbki drewna, więcej dla płyciarzy niż dla stolarzy. Ale najważniejszą rzecz, czyli nasze podstawowe maszyny, mamy już skonfigurowane, przygotowane, tylko hasło, że zamawiamy i maszyny ruszają na produkcję. A potem po około 2 miesiącach przyjeżdżają do nas. To będą ciężkie 2 miesiące od momentu zamówienia. Zwłaszcza dla mnie. A z twojej strony? Jak targi się podobały? Targi mi się podobały. Było bardzo dużo takich technologii już bardzo zaawansowanych. Widać też było to, że wszystko tam było bardzo profesjonalne. Każdy miał jakąś ofertę skierowaną pod konkretną grupę odbiorców i każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. Tak, no, racja. Naprawdę, bardzo dużo ludzi było. To też bardzo się zdziwiłem, my byliśmy z samego rana. Pierwszego dnia, praktycznie na sam początek i Tak. tłumy były znaczne. Bardzo dużo ludzi. Ale targi ogólnie pozytywnie. W przyszłym roku też na pewno pojedziemy. Na pewno pojedziemy. W tym Chociażby, roku- żeby napić się kawy w Felderze. Tak. Co w tym roku jeszcze? Poznań. Zobaczymy, myślę, że warto będzie pojechać, zobaczyć. Zobaczymy, czy One czas są pozwoli. jak- Czy czas pozwoli przede wszystkim, No, to przede bo to wszystkim. jest teraz Dobra. najważniejsze. No, doba niestety nie chce się rozciągać, a czasu wiecznie brakuje. No to co, to tyle odnośnie Chyba tyle. targów, więc napiszcie koniecznie komentarz. Tak, dajcie znać, czy wy byliście na tych targach.
Czy coś znaleźlibyście się tam dla siebie? A jeżeli nie byliście, to czy nasza relacja Wam przedstawiła to w wystarczającym stopniu, żebyśmy wiedzieli też na przyszłość, czego więcej nagrywać dla Was. Tak. Zostawcie łapkę w górę Dajcie komentarz. i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby pomóc nam się rozwijać. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! Cześć!